Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak obiecałem, trochę przy słońcu już, żeby mnie radził, jak obiecałem, to dzisiaj Wam przedstawię moją najnowszą instalację off-gridowo-solarną. Jak to jest zrobione? No to co powiem, że tak spamiętam, żebym się nie pogubił. Resztę zadawajcie pytania w komentarzach, to postaram się Wam na ten temat odpowiedzieć. Jeszcze chcę zdążyć, póki nie zaczyna wiać, bo dzisiaj ma mocno wiać, a parę filmów robię o tej instalacji właśnie i osobno właśnie w gridzie, jak to tutaj energetycznie dzisiaj wyjdzie, bo jest 14 października i ma być w miarę bezchmurny dzień, ale z tego co ja widzę, to nie jest do końca bezchmurny. No ale dobra, słuchajcie, jeden z jeszcze lepszych dni ogólnie w październiku, to sam jestem ciekaw, ile energii się zdoła wyciągnąć cieplnej i elektrycznej. Także o tym cieplnej, elektrycznej będą dwa osobne filmy, a dzisiaj w tym odcinku o konstrukcji będzie. Ja się zawsze rozgadam, bo te filmy trwają nie wiadomo jak długo. Tak się dziwię, że je oglądacie i się męczycie te ileś minut. No, tak już mam, co zrobię. Gęba mi się nie zamyka. Dobra, słuchajcie, nie przeciągamy. A widzisz, gościu? Po co kota zaczepiasz? Nie, ten jest łobuz normalnie. Tutaj brygada cały czas, akcja i zaraz w nosa dostanie. Nie miał być film o psie, ale jest najnowszy pomocnik, super gość. Dobra, na pierwszy rzut oka co widzicie? Widzicie 6 paneli 400 watowych. No nie widzicie, bo tabliczki są z tyłu. Panele inaczej, instalacja 2,4 kW na panelach bifacjalnych. Do tego mamy 3 kolektory, czyli razem 66 rur, kolektory rurowe, heatpipe w układzie jeszcze takim otwartym, ale zamkniętym, niskociśnieniowym, bo na zbiorniku wyrównawczym. No jak przyjdzie czas, to po prostu, słuchajcie, przerobię. Wczoraj mierzyłem, ile mi tutaj trzeba tego, kamienia, nie? Zobaczcie, jak ja to wymierzyłem. Chyba większa połowa, 2 tony sobie zamówiłem. No, pomierzyłem tu razy wysokość, razy ten metr sześcienny, żeby mi nie brakło, nie? Ja cię patrzę, mówię, ale ty ze mnie jest normalnie konstruktor, dlaczego ja wszystko na pałę robię? Ale dobra, to się nic nie dzieje, słuchajcie, pomysł z żoną padł, że jeszcze tutaj po prostu wydłużymy i tutaj się zrobi, bo też koło domu mieliśmy robić, także zrobi się w koło domu takie ładne, taką obramówkę, aż tam do pompy i będzie to fajnie wyglądało, także towar się nie zmarnuje, a tylko pomoże i lecimy. Słuchajcie, konstrukcja prosta, prościej się nie da, jak w moim wykonaniu. Że tak powiem, gniotca nie łamiotca, bo wykorzystane są tak. Może zacznijmy od samego dołu. W ziemię 89-90 cm otwornicą robione, taką podsłupki po prostu. 22 cm średnicy, to jest zalane betonem. Słupki są wpuszczane 20 cm od powierzchni tutaj zalania, bo one tam się kończą, a dalej są pręty praktycznie do samego dołu jeszcze dospawane zbrojeniowe. To było na którymś z moich filmów pokazane. Słupki to są, kiedyś były słupki ogrodzeniowe, czyli to jest ceownik, ścianka 6 mm. Do tego co mi brakło jest kątownik 50×50 na 5 mm dospawany. I na samą górę, muszę to z perspektywy, słuchajcie, złapać. Na samą górę, słuchajcie, idzie, jest rura profilowa, 3 metry rury, dlatego musiałem takie dostawki robić, bo 6-metrowe tylko kawałki sprzedają, a mi tam trzeba było właśnie 3 metry 10, 3 metry 5 cm. I tu jest rura profilowa, 30×50, 3 mm ścianka. Ktoś powie, po co takie średnice? Po to, żebym ja już do końca życia nie musiał tutaj zaglądać. Po drugie, w takiej rurze ja już nie muszę robić żadnych dospawek, innych rzeczy. Ja po prostu gwintuję w niej i wszystko wkręcam śrubowo, tak jak tutaj widać, kolektory są przymocowane. Mnie w krzyżu rąbło, także ja wam się tutaj za bardzo nie powyginam od tego noszenia kamienia wczoraj. Znowu mam plecy porąbane. Po prostu otwór, gwint i kolektory są zamocowane. Jedna ta rura zbiorcza jest na górze, tutaj jest podparcie, także cała konstrukcja, słupki idą nam, tak jeszcze z tej strony, żeby to zobaczyć. No ty sobie chyba, gościu, żarty stroisz.
Co za łobuz ten jeden. Muszę to ogarnąć, bo mi normalnie zdemoluje cały lokal. Łobuzie. Ty łobuziaku niedobry ty. No. Mały szczeniak to niestety trzeba go na każdym kroku pilnować, bo robi rozróbę. Zostaw, kolego. Mamy tutaj 8 takich podparć, czyli po 2 na jedno, po 2, po 2 i po 2. I bezpośrednio można na to było po prostu kłaść czy heatpipe'y, czy bezpośrednio montować na to panele, bez żadnych dodatkowych konstrukcji. Co metr ustawione. Także mi się wydaje, że to było najprostsze rozwiązanie tego wszystkiego. Jak widzicie od tyłu panel położony, mocowany na kątownikach, tak mówię, gwintowane połączenie na śrubę 8 do tutaj do rury profilowej. Tutaj są 6, ale już na wylot i skręcane. Widzicie? To było nawiercane, także mam połączenie też wyrównawcze każdego panela w 4 miejscach, bo panel jest na górze i na dole. Na dole są podwójne, bo musiałem wypuścić, znaczy takie dłuższe są, bo musiałem go wypuścić, to też w miarę wyrównać. Takie mi rury przyszły, jedna dłuższa, druga krótsza, bo z fabryki też jedna przychodzi na 6 metrów, druga na 6,2, 6,4, ja nie wiem jak oni tam tną, ale to tam już nieważne. I wszystko jest po połączeniach, mówię tutaj gwintowanych, tam jest wiercone, czyli w 4 punktach mam połączenie, inaczej, w 2 punktach mam połączenie tutaj z konstrukcją, konstrukcja w ziemię, także panele są uziemione, wszystkie, żeby nawet nie chciały być uziemione. I tak po kolei, jeden za drugim sobie lecą równiutko. Wysokość była podyktowana, może przejdźmy z drugiej strony. No, musiałbym wyjść na drabinę, ale to nie ma sensu. Słuchajcie, wysokość podyktowana była, żeby był poniżej linii okien, także do parapetów. Także no, przez to, że miałem dedykowaną wysokość, wyszedł kąt. Ja chciałem mocniejszy kąt, ja chciałem około 70 stopni, ale mi się wydaje, że chyba jednak te 55 stopni będzie, słuchajcie, w sam raz. Tak jak widzicie, 55 stopni ma instalacja kąt. Kierunek jest południowo-wschodni. U mnie południe jest tam, ale pamiętajcie, w lecie południe jest tutaj, a w zimie południe jest tutaj. Także południowo-wschodni kierunek mi się wydaje, że jest najlepszy. I taki kąt właśnie na zbieranie na ten okres przejściowy. Tak mówiłem, dzisiaj będzie parę, no 2 filmy będą, jeden z instalacji jednej z drugiej. Jak to fajnie, jak to wychodzi, nie? Temperaturowo ile się gromadzi. Ja te filmy w tygodniu postaram się wam wrzucić. I tak, tu mamy wschód, czyli ja praktycznie od wschodu do południa, no bo później już to słońce ginie. Mam temat tutaj załatwiony po prostu otwartej przestrzeni i wyłapię ile się da tak naprawdę tego słońca. A kąt 55 stopni na pewno mi w tym pomoże, bo jak wiecie, to słońce w zimie jest niżej. No to już o konstrukcji chyba, słuchajcie, tyle. W filmie o instalacji tutaj właśnie w gridowej, o ładowaniu pokażę wam, jak tu fajnie słońce wchodzi. Po południu, gdzie około 14 już zaczyna tutaj świecić. Ja będę też robił testy, właśnie jakieś odbicia, będę tam panele podkładał, bo mam jeszcze trochę tych, o tam leżą tych odbytników, ponad 100 sztuk, także trochę będzie tych odbytników dostępnych i tu będę się bawił, testy tutaj, tam będę za kolektory wpychał te odbytniki, czy to coś daje, czy nie daje, bo kolektory, monitoring kolektorów mam, że wiem ile mi wpływa do pierwszego i wiem ile wypływa z pierwszego, ile wypływa z drugiego, ile wypływa z trzeciego, także temperatury mam mierzone na bieżąco. Tutaj dodatkowo jeszcze jest taki bezpieczniko-rozłącznik, to bardziej jako rozłącznik, jakby się coś działo, to na zewnątrz mogę pach i już 1 DC do bunkra jest odcięte, słuchajcie. Do tego w gridu jeszcze dochodzi instalacja 800 W. Tutaj jest południowy zachód, kierunek. Też potrafi nawet 2 kWh na dobę zrobić z takiego kiepskiego, słuchajcie, kierunku. A ja jak świeci słońce, tylko że świeci słońce, to od razu zapinam i walę w ten magazyn energii, bo wbrew pozorom te 100 km to powiem wam, tu tam siam i leci. Moment. I tak, teraz
tutaj macie, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, mała instalacja, 800 W regulator MPPT, który się znajduje tutaj. Ładuje nam baterię LiFePO 4 10 kWh, 2,4 kW instalacja, falownik hybrydowy, który się znajduje tutaj. Mamy tutaj LiFePO 4 4 razy 25,6 V, czyli 10 kWh w bateriach litowo-żelazowo-fosforonowych, tak zwanych LiFePO 4. Już niedługo będzie 15, bo jeszcze dwie baterie są w drodze. Będą kolejne testy. I trzecia instalacja, na razie taka ciekawostka, to jest wysokonapięciowy, ale on nie jest na razie tutaj uwzględniany w filmie. Jest w fazie testów i na razie jest wyłączony. Także tak wygląda gromadzenie energii, ale jak ja mówię, już odpalamy monitoring. Jak świeci słońce, to dla mnie nie ma sensu ładować i później rozładowywać, bo to jest układ 24 V, tylko jak świeci słońce, o teraz w tym momencie akurat mamy 300 W, bo jakaś mureczka zaszła i z baterii ciągnę 42-46 A, ale cały czas dobijam, nie pcham to, tylko to co muszę, to podbieram, żeby te 1,2-1,3 kW na ładowanie elektryka. Na dzisiaj 14, a już 84 kWh poszło na ładowanie elektryka i się ładuje malutkim prądem 5-6 A, bo tutaj 1 amperaż ma znaczenie na ten mały falownik. 24 V jednak to no, system można szybko obciążyć, także 100 A tu osiągnąć to żaden problem. I tak, słuchajcie, tutaj nam leci to, co nam leci na falowniku. Szkoda, że on nie ma jakiejś historii większej zapamiętywania, ale jak na razie 1,6 kW szło z paneli, więcej nie dało się wyciągnąć. No niestety, takie słońce, taka pogoda i ktoś powie 2,4 kW instalacja, to tak słabo. No niestety, panowie, tak słabo. Tutaj mamy tą 800 W instalację, zobaczcie, 20 W, bo on jeszcze jest w cieniu, ale patrzcie po wykresach, ponad 2 kWh można z takiej instalacji też wyciągnąć i ona już, nie wiem ile działa, około miesiąca, ponad, nie cały miesiąc, musiałem zobaczyć, ale te 800 W panele już 36 kWh wyprodukowały, także one sobie tak stoją, bo stoją, ale jednak jakąś energię, słuchajcie, dają. I ogólnie to, co najważniejsze, instalacja off-gridowa, ile się udało wykorzystać ze słońca, bo pamiętajmy, w off-gridzie nie ma to, że masz dużo paneli i wygrywasz, tylko w off-gridzie jest tak, że ile wykorzystasz tej energii na bieżąco, albo gdzie ile możesz jej zgromadzić, bo tutaj no niestety nie ma prosumentów i innych rzeczy. Jak przeładujesz baterię, przeładujesz magazyn energii, to sorry, ale wszystko staje i co z tego, że ty masz tyle kilowatów instalacji, jak ona nie produkuje, bo nie może, bo jest zablokowana. Także liczy się tak naprawdę liczenie, ile udało się wykorzystać i do tej pory z tej instalacji nie, bo ta instalacja jest praktycznie, pracuje od 10 dni, ale ogólnie wcześniej tu była instalacja w kierunku południowym 1,6 kW i powiem wam, na południu 1,6 kW pod kątem też 55 stopni, a na południowy wschód 2,4 kW pod tym samym kątem, powiem wam, podobne wyniki daje. Także widać, jaka jest różnica, trzeba tu 400 W dołożyć, żeby mniej więcej ten południowy kierunek dogonić tak naprawdę, tylko wtedy było też lato i lepsze wyniki, także no w miarę można by było to zaliczyć jako jedną instalację, a to na bieżąco będzie u mnie wszystko, także na spokojnie. O, supla mi się zawiesiła. Internetu nie ma, a co jest? Halo. Moment, zrobię przerwę małą. Nie wiem, co się stało, ale już jest. Czasem tak jest, że po prostu się coś zatnie. Nie zobaczcie. Cała kariera na razie mojego off-gridu, która trwa, już wam mówię, dajmy na miesiące, która trwa od maja. Zabawa z off-gridem trwa od maja. Najpierw były mniejsze instalacje, później większe, ale ogólnie tutaj pojawiło się auto elektryczne. Zobaczcie, jak się zwiększyła konsumpcja, bo tutaj niestety był naładowany magazyn i stał, naładowany i stał, naładowany i stał, a tutaj już trzeba było podbierać z sieci, a podbieranie z sieci, słuchajcie, widzimy na tutaj drugim
liczniku energii i tutaj widać, ile gdzie było podbierane, i w tym miesiącu jest najwięcej pobrane, bo niestety to jest październik, no i jest mniej słońca, a pobory cały czas idą jedną parą, także tak to wygląda. I ja się patrzę na całość i jak na razie na całości jest dobrze, bo już udało mi się odzyskać z off-gridu, z baterii, z wszystkich przetworzeń 541 kWh, a musiałem dobrać tylko 104, także 440 kWh, tak, 430, no 8, 9, 7 kWh mam na czysto odzyskane od maja, kiedy no nie było elektryka i innych rzeczy, a teraz ten magazyn pracuje, on pracuje, go rozładowuje praktycznie do 25, o dzisiaj za chwilę, żeby mi się nie wyłączył, zobaczcie, przyszło troszeczkę, niby słońce było, ale już mamy 25,3, bo przyszła chmurka, idzie 254 W, ale on się dopiero przy 24 V przełącza na sieć, także na spokojnie dzisiaj, nawet jak chmurka jest, zanim do 24 rozładuje, to jeszcze się odbije na pewno, bez problemu. Ja staram się pilnować, żeby jednak nie było tego przetwarzania, że później ładuję baterię i rozładowuję. Jak widzę, że już jest blisko 25 V, bo widzę, że słońce nie ma, innych rzeczy, to przepinam się po prostu na drugie gniazdko ładowania i podbieram energię, słuchajcie, sprzed magazynu, ale jeszcze ona jest zaliczana przez licznik energii, tak jakby ją magazyn podbierał, tylko omijam to przetwarzanie niepotrzebne, także dalej zaliczone jest to w ten magazyn energii, bo chcę wiedzieć mniej więcej, jak to fajnie sobie lata, a elektryka i tak osobno mierzę, żeby był po prostu pomierzalny osobno. No niestety, przyszła chmurka i wszystko, że tak powiem, trafił, no, ten nasz kolega. Dobra, bo się znowu film dużo zrobi. O magazynie było, konstrukcji było, jeszcze przejdźmy się, właśnie, historia układu solarnego. O, słonko zaszło już chwilę temu, znaczy zaszło, za chmurkę uciekło większą, a jeszcze układ się kręci i do kolektora pierwszego wchodzi nam 33 stopnie, wychodzi nam z niego 46, drugiego wychodzi 53, a z trzeciego wychodzi nam 60 stopni. Także tak to sobie, słuchajcie, leci. Tak wygląda ten układ w praktyce, czyli mamy 3 kolektory, glikol płynie do zbiornika 300-litrowego, który się znajduje tutaj. To jest pompa ciepła, też na górze jest pompa ciepła. Jeśli ten zbiornik do godziny 13 nie osiągnie temperatury 40 stopni, z układu solarnego uruchamia się ta pompa ciepła i ona jest zasilana oczywiście z off-gridu, także cały czas lecimy w obiegu zamkniętym. I tak, drugi temat, jeśli zbiornik osiągnie ponad 60 stopni na powrocie, tutaj mamy 55 stopni, czyli tam jest zawór 3-drogowy. Moment, zaświecimy światełko już. O, tutaj mamy zawór 3-drogowy, tutaj mamy czujnik temperatury, który właśnie pilnuje tego powrotu i tu jest od tego sterownik. I tak jak mówiłem, jeśli tutaj będzie 50, no ponad 60 stopni, na wylocie będzie 55 stopni, przełącza się zawór 3-drogowy i zaczyna ten glikol iść w zbiornik buforowy. Zabezpieczenie bardziej, słuchajcie, na lato jest. Drugie zabezpieczenie to jest takie, że jeśli na drugim kolektorze pojawi się temperatura 80 stopni, czyli wtedy na trzecim będzie 90. Druga pompa obiegowa, tutaj mamy druga pompa obiegowa, jest sterowana z tego sterownika. Ona nie ma żadnych ograniczeń, nie jest niczym ograniczona. Goni ten glikol jak najszybciej się tylko da. Wtedy też, jeśli nawet by zawór nie był otwarty, to prędkość glikolu podgrzewa powrót. Uruchamia nam zawór 3-drogowy i gonimy szybko. Wiecie, że prędkość przepływu zwiększona zmniejsza temperaturę, bo kolektory nie nadążają po prostu grzać. To jest takie drugie zabezpieczenie. Trzecie zabezpieczenie to jest kierunek instalacji, tak jak mówiłem, południowy wschód. Także po południu już na kolektory słońce nie świeci, dlatego jest ich więcej, bo są no niby w kiepskim, słuchajcie, kierunku. Także starałem się Wam jakoś to w miarę
w miarę normalnie pokazać, jak to się u mnie nie da się tego w miarę normalnie pokazać, tylko zawsze jest jakaś kombinacja, ale coraz mniej jest tych kombinacji. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest przyczyna tego, że wszystko padło. Widzicie? I tak się ciągnie przez całą długość. Tutaj ładnie, tu się ciągnie. No nie będzie dzisiaj jednak super pogody, ale październik, także testy w miarę wiarygodne będą, bo raz było, raz nie było. Także no, co mogłem wam przedstawiłem, jakby co, pytajcie w komentarzach, co dzieje, dlaczego. Testy będą, eksperymenty z ekranów i innych rzeczy, także no, wiecie, że ja teraz jestem homebox office i długo będę jeszcze w domu takim home managerem, także będę miał czas też na takie eksperymenty i na filmy dla was, a przychodzi pomału sezon grzewczy, także jadą klimatyzatory do ogrzewania, pompa ciepła wjedzie do ogrzewania. Jeszcze dużo innych tematów mam, które leżą, a będę miał czas teraz zrealizować. Także na tą chwilę pozdrawiam was serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.